Dzień dobry, Piotr Sosnowski, firma AgroSmartLab. Mamy dzisiaj przyjemność gościć na fermie drobiu pana Grzegorza Kramarczyka, gdzie omówimy sobie zastosowanie naszych preparatów Bioactive opartych o kwas podchlorowy. Jaka to była historia i w jaki sposób ferma zaczęła stosować nasz preparat. Witam panie Grzegorzu. Dzień dobry. Może na początku w ogóle jaka jest historia pana związana z hodowlą broilera? Skąd to się wzięło? Skąd ten pomysł? Czy z dziada, pradziada? Czy całkiem inna była droga? Urodziłem się na fermie, można powiedzieć. Zajmuję się tym całe życie. Jestem drugim pokoleniem. Zajęli się tym moi rodzice w latach 70., a ja po prostu przejąłem rodzinną tradycję, zacząłem się rozwijać też i powiększać produkcję. Niech pan powie, w jaki sposób dotarła do was informacja, jeżeli chodzi o substancję kwas podchlorowy jako substancja czynna. Skąd ten pomysł? W jaki sposób szukaliście rozwiązań na własnej fermie? Cała historia to się zaczęła w 2022 roku, na początku, to jakoś styczeń, luty był. Usłyszeliśmy wtedy z dwóch różnych źródeł, od dwóch różnych osób, które się nie znały, o preparacie Bioactive. No i pomyślałem, że wpisze się on świetnie w naszą koncepcję profilaktyki, którą prowadzimy, zapobiegania stanom chorobowym poprzez suplementację probiotykami, preparatami ziołowymi, że wypełni taką lukę, żeby nie stosować antybiotyków, albo jeżeli tylko się da, albo po prostu ograniczać do niezbędnego minimum, bo wiadomo, kurczaki też chorują tak jak ludzie. Ja nie chcę podawać lekarstw, stawiam na profilaktykę. Jasne. Niech pan powie, panie Grzegorzu, jaka jest skala produkcji tutaj u państwa na fermie, u pana na fermie? W cyklu 100 000 sztuk. Kiedy zaczęliście testy, jak to wyglądało? No, wyglądało to w ten sposób, że jak dowiedzieliśmy się o preparacie, zaczęliśmy szperać w internecie troszeczkę, żeby się dowiedzieć więcej. No i tak złożyło się, że trafiliśmy na stronę firmy AgroSmartLab, zadzwoniliśmy do właściciela, porozmawialiśmy sobie sporo o tym preparacie, gdzie no, okazało się, że może się świetnie wpisać w naszą koncepcję tutaj prowadzenia hodowli, tej profilaktyki. Do tego to substancja naturalna, biodegradowalna, zgadza się, która no, to uzupełnienie świetnie by stanowiła. I wahaliśmy się, ale potem przyszedł taki moment, że trzeba było spróbować po prostu. Tak, gwoli wyjaśnienia, preparaty Bioactive Vet produkowane przez naszą firmę są oparte o substancję aktywną kwas podchlorowy. Jest to substancja naturalnie produkowana przez białe ciałka krwi, które namnażają się, jeżeli następuje jakakolwiek infekcja. I kwas podchlorowy jest jakby takim narzędziem, za pomocą których białe ciałka krwi walczą z patogenami, ograniczają występowanie, walczą z zapaleniami. Panie Grzegorzu, niech pan powie, po testach doszliście do wniosku, że będziecie potrzebowali też technologię, która pozwala produkować kwas podchlorowy na miejscu. Jaka była droga, jak wychodziły pierwsze testy, pierwsze dawkowanie już na stadzie? No to była nauka i ta nauka cały czas trwa, mimo że to już ponad rok. Cały czas staram się coś zmieniać, jakieś delikatne korekty wprowadzać, żeby ta sanityzacja wody była po prostu jak najskuteczniejsza, jak najtrwalsza, żeby minimalizować to prawdopodobieństwo użycia środków farmakologicznych. Uzupełniamy to wszystko oczywiście probiotykami, ziołami. Pewno innych hodowców i widzów interesuje, że temat hodowli bezantybiotykowej na pewno jest bardzo ważny, ale jak to się przekłada również na ekonomikę gospodarstwa, no bo to jest najważniejsze, tak? Czyli wyniki, tak? Jak wyglądają wyniki, czy są na takim samym poziomie, na lepszym poziomie, czy ta stabilizacja, jeżeli chodzi o FCR i EWW, jest ciągle tak sama, czy lepsza? Jak to pan ocenia? No przede wszystkim moje wyniki są lepsze, bo się nie denerwuję. mam pod kontrolą różne historie, które mogły się do tej pory w hodowli wydarzać. Daje dużo komfortu ten preparat.
to dla hodowcy. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, no tutaj już w zasadzie troszeczkę ciężko było coś zrobić, ponieważ wyniki mamy bardzo, bardzo dobre. Nie będę tutaj ukrywał. No ale to oczywiście nie bierze się z niczego, tylko dużo elementów, cała profilaktyka, dobre piskle, dobra pasza, Jasne. dobra zootechnika, no to jest klucz. No i co ważne, dobra woda, bo na to na szczęście mamy wpływ. Na pisklęta, na paszę nie do końca mamy wpływ, na to co robimy na kurniku mamy wpływ, w tym na wodę. Więc ta sanityzacja wody to jest podstawa. Niech Pan powie parę słów już, jeżeli chodzi o samo zastosowanie produktu produkowanego na miejscu przez generator. Czy spotykaliście się z jakimiś problemami technicznymi? Jak wygląda obsługa? Czy to sprawia dużo problemów, czy nie? Jak to Pan ocenia? Nie, sama technologia jest bardzo wygodna dla użytkownika. Preparat produkuje się sam. Jest to zautomatyzowane. Trzeba nauczyć się na pewno używania tego preparatu, bo trzeba go sobie jakby skroić na miarę. Każda ferma jest inna, każda ferma ma inną wodę i trzeba po prostu dopasować ten preparat do wody, robiąc pomiary, badając wodę. Właściwości fizykochemiczne należy się zaopatrzyć w miernik do pH i do ORP, to jest kluczowe. I wtedy po prostu metodą testów, pomiarów można sobie ten preparat dozować w takiej ilości, żeby on faktycznie zapobiegał. Jeżeli chodzi o inwestycje, zwrot, ekonomikę, już z samej inwestycji w generator, jak Pan to ocenia? Po jakim czasie jakby ta inwestycja się zwraca i zarabia? Nie będę w stanie tego określić, bo każdy ma inne koszty, u każdego to będzie wyglądało inaczej, każdy ma inną wodę, każdy inaczej hoduje trochę. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Szacuję, że nie wiem, u nas ten generator zwróci się pewnie w kosztach obniżonej weterynarii, obniżonej profilaktyki, w obniżonych kosztach dezynfekcji. Poza tym, że preparat Bioactive Vet produkowany na miejscu w fermie jest używany do sanityzacji wody w obecności ptaków, jest również szereg różnych innych obszarów, gdzie można go zastosować, produkując na fermie. Co jeszcze gotowym preparatem produkowanym tutaj robicie? Prowadzimy dezynfekcję linii pojenia, usuwamy biofilm, dezynfekujemy pomieszczenia, dezynfekujemy narzędzia, dezynfekujemy słomę, czy też ściółkę generalnie, która... Przy wstawieniu? Pelet, torf, nieważne, po prostu dezynfekujemy halę tym przed wstawieniem. Tak. Czyli szeroki zakres działań związanych z bioasekuracją. Tak jest. Oczywiście, jeżeli chodzi o rejestrację produktu, jeżeli chodzi o sam produkt, to posiada pełną rejestrację biobójczą. Jest to produkt wirusobójczo-bakteriogrzybobójczy z rozszerzonymi badaniami w kierunku grypy ptaków czy ASF. Spektrum działania jest naprawdę duże. Czy widzi Pan również jakby tutaj uproszczenie metod, jeżeli chodzi o to, że część preparatów, że tak powiem kolokwialnie, wyleciało z użytku z fermy, używa się jednego preparatu, czy to obsłudze ułatwia pracę, bo jest mniej preparatów, mniej kwestii robienia stężeń z różnymi preparatami, praca z różnymi preparatami może powodować różne jakieś tam problemy. Czy załoga też jakby podchodzi pozytywnie do tego, że ta praca jest prostsza, można powiedzieć w taki sposób? Wydaje mi się, że tak. Właściwie o tym nie rozmawialiśmy jeszcze. Ale nie narzekają. No to jak nie narzekają, to już jest połowa sukcesu. Chciałem na tym zakończyć jakby naszą wizytę na fermie. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy skorzystać z gościny pana Grzegorza. Mamy nadzieję, że wyniki będą coraz lepsze i chów bezantybiotykowy cały czas będzie kontynuowany z sukcesami. Dziękujemy ślicznie.